Siemaneczko widzowie, z tej strony Godla. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś poważnym, a mianowicie o tym, co stało się z grami w ostatnich latach. No co się stało? No, grafika zamiast się polepszać, to się pogarsza i to już od kilku lat widzimy cały czas regres właśnie w tym aspekcie gier. O co tutaj jednak chodzi, dlaczego tak jest? O tym dowiecie się już za chwilę. Zapraszam. A więc powiedzieliśmy sobie, że grafika się pogarsza. Jeżeli wy gracie w gry od paru dobrych lat, no to pewnie sami też to zauważyliście, że ta grafika ciągle się pogarsza. Od 3 lub 4 lat oprawa właśnie graficzna gier albo stoi w miejscu, albo wręcz się właśnie cofa. Ale żeby nie być gołosłownym, to pokażę wam to na przykładach. Przenieśmy się na chwilę 3 lata wstecz, czyli do 2021 roku, co wtedy króluje na listach sprzedaży. Między innymi jest to Forza Horizon 5, jest to naprawdę fajna gra wyścigowa, ona wygląda bardzo ładnie, jest też świetnie zoptymalizowana, działa niemal na każdym w miarę nowoczesnym sprzęcie, nawet na jakichś starych konsolach czy komputerach ona sobie daje radę, bardzo wiele osób w nią gra do dziś. No dobra, ale oprócz tej Forcy mamy jeszcze na przykład Ratcheta i Clanka Rift Apart, to jest kolejna gra z serii o tym puchatym ziomeczku. Tym razem my otrzymaliśmy produkcję skrojoną pod PlayStation 5 wraz z naprawdę fajnymi bajerami, jakie ta konsola oferuje. I ten Ratchet wygląda bardzo ładnie, daje mnóstwo zabawy, jest świetnie zoptymalizowany, ma wysoką rozdzielczość, no jest po prostu ekstra gierką. Grafika jest tam tak dobra, że wygląda niemal jak animowany film na żywo. Na deser pozostaje też specjalny tryb Ray Tracing w grze, pozwalający zagrać ze śledzeniem promieni, czyli wtedy totalną nowinką w grach. Graficznie to jest po prostu kosiara. No dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Resident Evil Village. To jest gra, która jest bardzo grywalna, jest naprawdę fajna. Ona działa bardzo sprawnie i do tego wygląda ładnie. Na deser w tym tytule otrzymujemy też taką seksowną wampirzycę, która to w tej jakości grafiki wygląda też naprawdę fajnie. No i to są tylko 3 gry, nie? Ale większość tych gier w 2021 wyglądała całkiem podobnie, wyglądała spoko, tak? Teraz co się zmieniło? No zmieniło się to, że teraz te gry wyglądają po prostu dużo gorzej. Pokażę wam teraz gry z tego roku. Na początek słynny Black Myth Wukong od chińskiego studia. Gra podobno całkiem grywalna, całkiem fajna, ja w nią akurat nie grałem, natomiast wygląda to ona już nie najlepiej. Na PlayStation 5 rozdzielczość jest niska, obraz jest naprawdę rozmyty, wygląda to kiepsko. Do tego tytuł ma też duże problemy z wydajnością, bardzo często klatki spadają nawet podczas walki. Ogólnie jakość grafiki w tym tytule pozostawia sporo do życzenia. Co dalej? No tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć naszego krapa roku, czyli Dragon Age'a najnowszego, Veilguard. Ja już wystarczająco o tym gruzie powiedziałem wam w recenzji na kanale, także pozwolę sobie na szybko przytoczyć fragmenty. Otóż grafika w tej grze to jest taka obrzydliwa, rozmyta, paskudna papka, a rozdzielczość jest tak niska, że po 2 godzinach gry po prostu boli od niej głowa. Do tego w tym tytule zdarzały się też tekstury rodem z PlayStation 3, czyli sprzed 2 generacji. No wygląda po prostu bardzo źle. Na deser pozostaje Stalker 2, który nie dość, że wygląda tak sobie, no to działa też dość chujowo. Na razie ten tytuł jest dostępny tylko na Xboxie i na komputerze, ale z tego co tak patrzyłem, to nie jestem pewien, czy chcecie na razie w niego grać na PlayStation, także lepiej poczekać. W tym tytule grafika jest bardzo nierówna, miejscami jest też kiepska, wydajność jest też kiepska, zresztą tytuł jest mocno zabugowany. Zresztą zobaczcie sobie takie proste porównanie tego Stalkera z tym Ratchetem i Clankiem, tak? Stalker jest z tego roku, Ratchet jest z 2021. W Stalkerze obraz jest paskudny, tak? Wszystko jest rozmazane, widać właśnie, że to wygląda brzydko, no nie da się po prostu na to często patrzeć. Tymczasem w Ratchetie, nawet pomimo tej kompresji na YouTubie, którą tutaj widać, oczywiście ona psuje ten obraz, i tak ten obraz jest dużo lepszy. Rozdzielczość jest znacznie wyższa, gra się w to po prostu znacznie przyjemniej, zresztą podobnie jest z większością nowych, dużych gier. One teraz wyglądają jak gówno, to jest bardzo przykre, no bo spodziewałem się, że grafika w grach będzie coraz lepsza, a nie coraz gorsza. No i tutaj muszę zaznaczyć, że oczywiście nie jest tak, że te wszystkie gry nagle wyglądały jak gówno, tak? No bo zdarzyły się takie gry, które wyglądały i działały ładnie. Zdarzył się na przykład Indiana Jones, zdarzył się Astrobot. Te gry wyglądały, działały ładnie, naprawdę tutaj szacun. Natomiast wiecie, na czym polega problem?
Problem polega na tym, że poprzednio, w tamtych latach, to większość właśnie gier wyglądała i działała ładnie, a teraz to są takie wyjątki, takie rodzynki, tak? Teraz to się właśnie zmieniło, teraz najczęściej większość tych gier działa po prostu jak gówno, a jak coś jest dobrze zrobione, no to jest właśnie wyjątek, powód do radości. No to raczej tak nie powinno być, tak? I tutaj jest kilka powodów, natomiast jest też jeden duży powód. Wiecie, co łączy większość tych właśnie gówniano wyglądających gier ostatnich lat? Tutaj wymieniam z pamięci, jest to Remnant 2, jest to Robocop, jest to Wukong, jest to Stalker 2. Wiecie, co te wszystkie gry łączy? Jest to użyty silnik, a jest to Unreal Engine 5. Ten niegdyś renomowany silnik i szeroko używany w grach, dziś się okrył właśnie złą sławą. Prawie każda gra, która z niego korzysta, albo wygląda jak gówno, albo chodzi jak gówno, albo i to i to. Od kiedy tak jest? No gdzieś tak mniej więcej od tego czasu, jak wyszła wersja numer 5, czyli Unreal Engine 5. W sumie jest to trochę dziwne, bo te poprzednie wersje, czyli Unreal Engine 3 oraz 4, na tym silniku te gry działały całkiem dobrze, wyglądały też dobrze. Na Unreal Engine 5 niestety takie dobrze działające gry zdarzają się już bardzo rzadko. Szczerze mówiąc, to mam problem, żeby wymienić takie gry na tym silniku, które działają dobrze. Chyba Hellblade 2? No chyba tak, jeszcze Lords of the Fallen chyba jeszcze mógłbym tu wymienić. Natomiast Lords of the Fallen to jest taka historia, że on powstawał na 4, został potem przeniesiony na 5, także nie powstawał bezpośrednio na wersję 5. Może w sumie dlatego działa lepiej. Doszło nawet do tego, że nawet jakieś indyki tworzone na tym silniku działają bardzo źle, nawet na najnowszych konsolach. Niedawno wyszedł remake takiej małej, ale cenionej gierki, ona się nazywa Brothers: A Tale of Two Sons. To jest takie trochę gra przygodowa, trochę gra akcji. Jak sama nazwa wskazuje, tam wcielamy się w dwóch braci i podróżujemy po krainach. No i popatrzcie sobie na tą grę teraz, ją widzicie właśnie na ekranie. No dupy ona nie urywa pod względem grafiki, nie? No to teraz was pewnie rozwalę. Otóż ta gra, którą teraz widzicie, która wygląda tak sobie, oczywiście jest na silniku Unreal Engine 5 i na PlayStation 5 oraz na Xboxie oferuje rozdzielczość zaledwie Full HD. Czujecie, tak wyglądająca gra jak jakiś pieprzony indyk ledwo daje sobie radę z Full HD, podczas gdy w naszych domach większość ma ekrany 4K. No gdyby ona chociaż wyglądała super, no to byłoby tam to jakieś usprawiedliwienie, że ona już ma tą niską rozdzielczość. Ale ona wygląda cholernie przeciętnie, chodzi do dupy, więc z tym silnikiem wygląda na to, że jest problem. Pytanie gdzie? Ja tutaj od razu wam mówię, że ja osobiście mogę się tylko domyślać, z czym tutaj jest problem, bo ja nie pracuję bezpośrednio przy produkcji gier, ja je oceniam jako recenzent. No i pewnie teraz wielu z was powie: Godlike, to co ty tu jeszcze kurwa robisz, skoro nic nie wiesz? Otóż może ja nie wiem, ale wiem kto wie. Skontaktowałem się więc z moim znajomym pracującym w jednym ze znanych polskich studiów tworzących gry i spytałem go właśnie o tą kwestię. Nazwijmy go może Adam, bo on chce pozostać anonimowy, to oczywiście nie jest jego prawdziwe imię, więc pytam go: Adam, o co tutaj byku chodzi, że te wszystkie gry na Unrealu 5 działają jak gówno? No i po objętości jego odpowiedzi wiedziałem już, że z tym pytaniem trafiłem w sedno. Po pierwsze, okazało się to, co wszyscy praktycznie i tak wiedzieliśmy, że ten cały silnik Unreal Engine 5 on jest niedopracowany. Niby na rynku jest już parę lat, natomiast jego właściciel Epic Games cały czas próbuje go poprawić, no i nie za bardzo mu to wychodzi. Nadal się z nim zdarzają poważne błędy, nad którymi później muszą pracować sami deweloperzy, a to zabiera czas. Jak mniej więcej coś tam wiecie o produkcji gier, to wiecie, że czas akurat tutaj jest na wagę złota i potem robi się z tego spory problem. Deweloperzy zamiast optymalizować te swoje gry, zamiast zajmować się ich produkcją, muszą obchodzić albo naprawiać błędy samego Unreal 5 i to jest duży problem. Po drugie, Adam stwierdził też, że Unreal 5 wcale nie jest takim łatwym silnikiem prostym do opanowania. On ma całe mnóstwo różnych systemów do obsługi sztucznej inteligencji, do zachowania NPC-ów, do oświetlenia, do questów itd. To jest skomplikowane, do tego jest też niedopracowane, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, i to jest też spory problem. Do obsługi czegoś takiego potrzeba osoby, która już ma jakieś tam doświadczenie w tworzeniu gier, ma też trochę szarych komórek, bo inaczej będzie się w tym pracowało do dupy. No i nie chodzi o to, że deweloperzy to są jacyś debile i tak dalej, że my mamy jakąś masową idiokrację, ale w branży ostatnio jest po prostu kryzys. Doświadczonych deweloperów się zwalnia, no bo są drodzy w utrzymaniu,
Na ich miejsce przyjmuje się jakichś stażystów, co sami nie wiedzą w ogóle jak się pracuje, no bo nie mają doświadczenia, tak? Nie mają pojęcia o tym, jakim silnikiem jest na przykład Unreal. Co gorsza, w niektórych tych najgorszych firmach stosuje się też rasistowskie czy seksistowskie reguły zatrudniania. One nakazują wywalać z pracy tych najbardziej doświadczonych białych heterowych deweloperów, no bo wiadomo, że oni są najgorsi, ich trzeba zwolnić. Na ich miejsce zatrudnia się stażystów tylko dlatego, że mają inny kolor skóry albo tam inną orientację seksualną. No i potem z tego wychodzi co wychodzi, czyli jedno wielkie gówno. I w końcu Unreal 5 na samym końcu popełnił jeszcze jeden grzech i zaraz wam powiem jaki. Przez to, że ogólnie ten silnik jest niedopracowany, jest trudny do opanowania, no to on zachęcał deweloperów do skorzystania z takich specjalnych sztuczek, żeby jakoś wydajność w tych ich grach poprawić, bo one chodziły nie za dobrze. Chodzi tutaj przede wszystkim o rekonstrukcję obrazu szeroko używaną w grach. O tym już sobie kiedyś tam w sumie mówiliśmy na kanale. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tej techniki, o co w tym chodzi, w ogóle jak to działa, to zapraszam was na inny film na kanale, który znajdziecie teraz na górze ekranu, a my przejdźmy dalej. Otóż ta rekonstrukcja obrazu to nie jest nic złego. Z powodzeniem ją wykorzystywano już dawno temu przy na przykład okazji PlayStation 4 Pro, czyli poprzedniej generacji. Żeby jednak ta rekonstrukcja działała dobrze, to gra już musi jakoś tam wyglądać, ona już musi mieć w miarę dobrą rozdzielczość, do niej się wtedy dodaje rekonstrukcję, żeby zrobiła tą rozdzielczość jeszcze wyższą i obraz wygląda wtedy ok. No ale problem polega na tym, że te gry na Unrealu 5, tak jak sobie powiedzieliśmy, one chodzą nie za dobrze, tak? Tam rozdzielczość jest już niska nawet w jakichś mniejszych grach, na przykład jak w tym Brothers Tale of Two Sons. Natomiast większe tytuły jak na przykład Immortals of Atheum działały już w ogóle tragicznie, bo na konsolach oferowały żenujące 720 pikseli w pionie prosto z ery PlayStation 3. No i wiecie teraz co deweloperzy tam zrobili. Do tego 720p wsadzili rekonstrukcję obrazu i kazali z tego zrobić 4K. No oczywiście musiało się to skończyć ogromną katastrofą, bo to niemożliwe, żeby to zadziałało. I w grach właśnie wyskakiwały takie obrzydliwe, paskudne kropki, kwadraty po całym ekranie. Algorytm tej rekonstrukcji obrazu nie mógł sobie poradzić z podniesieniem jakości z tak żałośnie niskiej rozdzielczości i przez to wyskakiwały tak zwane artefakty. Do tego wszystko było rozmyte, wyglądało jak takie rozmazane gówno. Właśnie coś takiego mogliśmy widzieć w recenzowanym przeze mnie Robocopie oraz Remnancie 2. No i tutaj zgadliście, obie te gry działały na Unreal Engine 5. Tutaj winę za spopularyzowanie złego działania rekonstrukcji obrazu ponosi zarówno sam Unreal, jak i wspomniane algorytmy. Ten pierwszy przez swoje niedopracowanie niejako zmusił niektórych deweloperów do używania tej technologii, żeby gra w ogóle jakoś wyglądała. Okazało się potem jednak, że ta technologia rekonstrukcji też w sumie nie działa tak za dobrze. Rezultatem była obrzydliwa papka, od której po prostu boli łeb. Niestety coraz częściej taka tragedia jest spotykana. No i pewnie teraz wielu z was powie, no dobra, ale skoro ten Unreal to jest taki problem, tak, ten UE5, to dlaczego po prostu nie można z niego zrezygnować? Przecież kiedyś wiele różnych firm miało własne silniki gier. Wspomniany niedawno Indiana Jones działa na silniku ID Tech, dzięki temu ta gra wygląda dobrze, działa dobrze, tu jest naprawdę fajnie. Ubisoft na przykład ma dwa silniki, on ma ten użyty w Star Wars Outlaws, który jest taki sobie, i ma też drugi użyty na przykład w Assassinie Valhalla. Tam działa naprawdę fajnie, on zapewnia ładną grafikę, działa bardzo dobrze, także jak się chce, to oczywiście można. No ale problem polega na tym, że gry w ostatnich latach mocno się skomplikowały. Gracze chcą coraz lepszej grafiki, chcą śledzenia promieni, chcą animacji, wypasionych interfejsów, no i tak dalej, i tak dalej. Stworzenie więc własnego silnika od zera, który by to wszystko zapewnił, kosztuje całą furę czasu i pieniędzy. Dlatego właśnie wiele firm dzisiaj, jak na przykład CD Projekt, rezygnują z tworzenia tych własnych silników, przesiadają się na Unreala 5, bo tak jest po prostu taniej. Ładniej natomiast już niekoniecznie. No i dzisiaj ja mocno ponarzekałem na tego Unreala 5, jakie to jest gówno na deweloperów i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jest tutaj jeszcze nadzieja. Wróćmy tutaj na chwilę do Adama, bo ja z nim w sumie gadałem całkiem sporo. Na koniec rozmowy ja się go spytałem, czy jego zdaniem ten silnik można jeszcze uratować i on bez wahania stwierdził, że jak najbardziej. Jego zdaniem z biegiem czasu deweloperzy będą właśnie coraz bardziej się w tym silniku rozeznawać, oni będą nabierać doświadczenia
Dzięki temu te gry na tym silniku też będą lepiej działać. Poza tym z biegiem czasu Epic Games, czyli właściciel silnika, on go w końcu dopracuje, pozbędzie się tych gównianych błędów i bugów, które wciąż go niestety trapią. Dzięki temu powinna się właśnie sytuacja z wydajnością tych gier i z jakością grafiki znacznie poprawić, a podejrzewam, że też z biegiem czasu będą prowadzone kolejne optymalizacje, no i w końcu dostaniemy lepiej wyglądające tytuły. Na razie więc jedyne co możemy zrobić to po prostu czekać, czy ta sytuacja jakoś się poprawi. Ja mam nadzieję, że tak, a jak już i tak czekamy, to chętnie z wami na ten temat też chciałbym pogadać. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też zauważyliście może ostatnio problemy z grafiką w grach, jakie są wasze odczucia w stosunku do tego silnika Unreal Engine 5. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.